Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy drożdżówki z marmoladą. Drożdżówki to niespodzianka dla mnie. Wykonał je mój mąż, a to efekt jego pracy. I żeby je zrobić, potrzebujemy zacząć od zaczynu, do którego musimy zgromadzić 20 g drożdży świeżych, 100 ml ciepłej wody, 2 łyżki mąki pszennej oraz 1 łyżeczkę cukru. Bierzemy sobie miskę taką większą, do której wkruszamy 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru oraz 2 łyżki mąki pszennej. Zalewamy wszystko 100 ml ciepłej wody, ciepłej to znaczy 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko mieszamy ze sobą, żeby się połączyło i rozpuściło. Przykrywamy ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby zaczyn zaczął pracować. A my w międzyczasie przygotujemy sobie składniki na ciasto. 500 g mąki pszennej, 100 ml ciepłego mleka, 1 białko jaja, 80 ml oleju rzepakowego, szczypty soli i 50 g cukru, ale to opcjonalnie. A dodatkowo będziemy smarować nasze drożdżówki i tutaj potrzebujemy 1 łyżkę mleka i 1 żółtko jaja. A na koniec dodatkowo potrzebujemy 250 g marmolady oraz cukier puder do posypania. Wracamy do naszego zaczynu, który ładnie pracuje i dolewamy 100 ml ciepłego mleka. Tak ciepłego to 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy. Następnie dosypujemy 500 g mąki pszennej, ale nie całą. Zostawiamy sobie trochę do podsypywania stolnicy w całym procesie wyrabiania drożdżówek. Dodajemy 1 białko jaja również, szczyptę soli, 80 ml oleju rzepakowego i wszystko mieszamy wstępnie, żeby się połączyło. Jeżeli ktoś z Państwa woli, jak są bułeczki słodsze, to w tym momencie dodajemy również jeszcze 50 g cukru. Wstępnie nam się składniki połączyły, łyżkę odkładamy, zagniatamy wszystko teraz już ręcznie i robimy to do momentu, kiedy ciasto wchłonie mąkę. Tak jak w naszym przypadku. Wtedy blat podsypujemy mąką, tą co nam została, nie za dużo. Przekładamy ciasto z miski na blat i wyrabiamy 10-15 minut. Ciasto w trakcie wyrabiania robi się bardziej plastyczne, mniej klejące, ale gdyby Państwu coś się kleiło, to zawsze możemy coś sobie podsypać mąką. Państwo mają przykład tego, że pieczenie to zabawa, a my wracamy do poważnych rzeczy. Kończymy zagniatać ciasto i formujemy kulkę. Powracamy do naszej miski, umytej, z powrotem czystej. Lekko podsypujemy mąką, kulkę z ciasta wsadzamy do środka. Możemy sobie z wierzchu też opruszyć mąką. Miskę przykrywamy z powrotem ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce, bez przeciągów, żeby nam urosło.
nasze, jak Państwo widzą, pięknie urosło. Wobec tego lekko pruszamy blat, przekładamy ciasto na blat i musimy je kilka minut powyrabiać, żeby je odgazować. Jak tu Państwo widzą, mąż formuje wałek, a to dlatego, że pomocny będzie po dzieleniu ciasta na 9 części. Na razie robi to na oko, ale później wszystkie nasze części miały po około 86 gramów. Każdą część teraz będziemy formować już konkretnie w bułeczkę. Bierzemy sobie jedną część. Mąka nadal nam została troszeczkę, więc będziemy sobie podsypywać. I formujemy naszą kulkę w koło. Jeżeli Państwo wstępnie będą mieli ładne kuleczki, łatwiej będzie formować te koła. Najpierw paluszkami rozpłaszczamy, później wałkiem. Cały czas dążymy do formy koła. A to dlatego, że będziemy ją dzielić. Dzielimy je na 8 trójkącików. I będziemy budować wieże z nich, czyli nakładamy jeden na drugiego do góry. A na koniec będziemy brać patyczek i zgniatać nasze trójkąciki po środku. Powolutku wyjmujemy patyczek, stawiamy taką wieżę na rączce, tym ostrym do góry i kręcimy. Im bardziej Państwo będą kręcić ładniej, te bułeczki wyjdą takie fajne, a następnie, tak jak tu Państwo widzą, sam środek zagniatamy do środka. Każdą uformowaną bułeczkę kładziemy na blaszkę z piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia i kontynuujemy wszystkie czynności, aż skończą nam się podzielone części ciasta. U nas na blaszkę zmieściły się wszystkie podzielone części, jest ich 9. Je również przykrywamy i odstawiamy na 15 minut. A w międzyczasie szykujemy sobie rękaw cukierniczy. Do którego dajemy marmoladę. Dlaczego tak? Dlatego, że będziemy tą marmoladę wykładać do naszych bułeczek. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma rękawa, również może nałożyć tą marmoladę łyżeczką czy jakimś innym przyrządem. Rozgrzewamy sobie już piekarnik do 180 stopni, a na boku szykujemy jedno żółtko jajka z jedną łyżką mleka rozbełtane i tym będziemy za chwileczkę smarować nasze bułeczki. Po 15 minutach zdejmujemy ściereczkę z naszych bułeczek i teraz paluszkiem, wciskając w środek, będziemy formować dziurkę na marmoladę. Tylko nie przyciskajmy za mocno, tam pod paluszkiem musi zostać ciasto. I tak mocno jak Państwo rozciągną tą dziurkę, tyle marmolady do środka będą Państwo mogli dać.
I teraz do środka wciskamy rękawem cukierniczym tą marmoladę. Nie stosujemy, proszę Państwa, dżemu. Dżem w wysokiej temperaturze się rozpuszcza i tutaj nie zdaje egzaminu, a marmolada może być o smaku, jaki Państwo lubią. I zanim wsadzimy nasze bułeczki do piekarnika, musimy je posmarować rozbełtanym żółtkiem z mlekiem. Zróbmy to w miarę dokładnie. I teraz już możemy blaszkę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół, pieczemy drożdżówki tak 25 minut. Po upieczeniu wyciągamy z piekarnika, zdejmujemy z blaszki, przykładamy na kratkę do pieczenia i studzimy. Przed podaniem bułeczki obsypujemy cukrem pudrem. No i muszę powiedzieć, że mąż zrobił mi miłą niespodziankę. Zaskoczyła mnie forma tych bułeczek. Jadło się je z wielką przyjemnością. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.